2 czerwca Agencja Uzbrojenia poinformowała o kolejnej dostawie południowo-koreańskiego sprzętu wojskowego dla Polski. Do kraju drogą morską trafiło 9 czołgów Black Panther oraz 9 modułów wyrzutni rakietowych do systemu HOMAR-K. Po integracji z polskimi komponentami sprzęt zostanie przekazany do jednostek wojskowych. Dotychczas Polska odebrała 119 takich czołgów, a liczba dostarczonych modułów wyrzutni zbliża się do 100. Łącznie zamówiono 290 modułów, które pozwolą na utworzenie 16 dywizjonów ogniowych. Pod koniec maja odbyło się wydarzenie inaugurujące współpracę Wojskowych Zakładów Łączności nr 1 z amerykańską firmą Northrop Grumman w ramach zobowiązania offsetowego. Projekt zakłada wyposażenie polskiej spółki w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie do testowania anten, a także masztów systemów łączności. Ma to znacznie zwiększyć ich zdolności diagnostyczne oraz serwisowe. Pracownicy zakładów przejdą specjalistyczne szkolenia i otrzymają wsparcie techniczne. Inicjatywa wpisuje się w programy Wisła i Narew oraz wspiera rozwój przyszłych projektów obronnych. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji w Gdyni oświadczył, że temat zakupu przez Polskę myśliwców F-15X nie był poruszany podczas jego ostatniej wizyty w Stanach Zjednoczonych, choć uważa, że Polska będzie ich potrzebować w przyszłości. Kluczowym tematem rozmów była współpraca przemysłów zbrojeniowych obu państw, w tym tworzenie spółek typu joint venture oraz udział w programie SAFE. Celem jest produkcja sprzętu wojskowego na potrzeby Europy i Ukrainy oraz przekształcenie Polski w regionalny hub serwisowy i produkcyjny dla uzbrojenia z USA. Wspomniany myśliwiec może jednocześnie przenosić 12 rakiet powietrze-powietrze, bomby, pociski manewrujące lub dodatkowe zbiorniki paliwa. Jest zdolny do realizacji misji przeciwko celom naziemnym, a następnie bez konieczności tankowania do działań myśliwskich. Osiąga prędkość 2,5 Macha. Wykonuje także manewry z dużym przeciążeniem. Samolot ma żywotność 20 000 godzin lotu i wyposażony jest w nowoczesne technologie, m.in. system walki elektronicznej czy cyfrowe sterowanie. Polska Grupa WB opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za ubiegły rok, osiągając rekordowe rezultaty. Przychody wyniosły 3 miliardy złotych, co stanowi ponad dwukrotny wzrost względem roku poprzedniego. Zysk netto osiągnął ponad 620 milionów złotych. Liczba pracowników wzrosła do 1800. Znacząco zwiększyły się też aktywa firmy i nakłady na rozwój. Spółka podpisała umowę z Agencją Uzbrojenia na dostawę blisko 10 000 systemów amunicji krążącej, co może zwiastować kolejny rekordowy rok. 5 czerwca Komisja Międzyzakładowa Solidarność, działająca w polskich zakładach lotniczych w Mielcu, opublikowała list otwarty po unieważnieniu negocjacji dotyczących zakupu 32 śmigłowców S-70i. Postępowanie ogłoszone w lipcu 2023 roku zakończono 23 maja. Agencja Uzbrojenia uzasadniła decyzję istotną zmianą okoliczności, której wcześniej nie można było przewidzieć. W ocenie części ekspertów decyzja może wynikać z aktualizacji priorytetów Wojska Polskiego w związku z analizą konfliktu na Ukrainie. Dotychczas armia otrzymała 8 śmigłowców tego typu. Trafiły one do jednostki wojskowej GROM. Zakupy kolejnych wiropłatów wciąż pozostają realną perspektywą. Belgia planuje zainwestować 36 miliardów euro w ciągu najbliższej dekady, wzmacniając wszystkie rodzaje sił zbrojnych. Impulsem do zwiększenia wydatków jest zmieniająca się sytuacja międzynarodowa i propozycja Stanów Zjednoczonych, by podnieść minimalny próg wydatków na obronność w NATO z 2 do 5% PKB. Belgia zamierza najpierw osiągnąć 2%, a następnie rozwijać armię, między innymi przez zakup 21 myśliwców F-35, tworzenie nowej brygady zmotoryzowanej, inwestycje w obronę powietrzną oraz rozbudowę floty fregat i rozwój cyberbezpieczeństwa. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiedział zwiększenie gotowości obronnej kraju, co ma odzwierciedlenie w opublikowanym strategicznym przeglądzie obronnym. Dokument liczy blisko 150 stron i zawiera 62 rekomendacje, m.in. rozwój przemysłu zbrojeniowego, budowę nowych fabryk amunicji, inwestycje w drony, obronę powietrzną i cyberbezpieczeństwo. Planowane są także zakupy nowych myśliwców F-35 oraz rozwój odstraszania nuklearnego, w tym przeznaczenie 15 miliardów funtów na własne głowice jądrowe.
Marynarka ma zostać wzmocniona 12 nowymi atomowymi okrętami podwodnymi. Rząd planuje zwiększyć wydatki obronne do 2,5% PKB w 2027 roku oraz do 3% w 2030. 6 czerwca 6 państw NATO – Szwecja, Finlandia, Norwegia, Litwa, Estonia i Holandia – podpisało list intencyjny w sprawie wspólnego zakupu bojowych wozów piechoty CV-90. Celem jest zakup pojazdów w jednolitej konfiguracji, co ma ograniczyć koszty i ułatwić eksploatację. Nie ujawniono jeszcze wersji pojazdu, ale dostawy mają ruszyć za 3 lata, co może wskazywać na wybór nowszego wariantu. Potencjalnie zamówionych zostanie kilkaset pojazdów. Norwegia planuje 80, a Litwa co najmniej 90. Projekt ma strategiczne znaczenie dla europejskiej obronności. Zapewni szybsze dostawy, wzmocni przemysł zbrojeniowy oraz ułatwi wsparcie Ukrainy. Węgierskie siły zbrojne otrzymały 3 samoloty szkolenia zaawansowanego Skyfox, które zastąpią starsze L-39 Albatros. Cały system szkoleniowy, zamówiony u czeskiej firmy Aero, obejmuje 12 maszyn, 8 do szkolenia zaawansowanego oraz 4 w wersji rozpoznawczej, a także system szkolenia, symulatory i wyposażenie naziemne. Samoloty trafiły do bazy w Kecskemét, gdzie powstanie centrum symulatorów zintegrowane z europejskim systemem NATO. Zakup Skyfoxów to ważna inwestycja dla Węgier, które posiadają 12 myśliwców wielozadaniowych Gripen i niedawno dokupiły 4 kolejne. Pod koniec maja czesko-słowacki holding Czechoslovak Group poinformował o nawiązaniu współpracy z grecką firmą Hellenic Defence Systems w zakresie produkcji amunicji artyleryjskiej 155 mm oraz amunicji czołgowej 120 mm. Powstanie spółka Joint Venture zarządzana przez czeskie kadry, choć większościowy pakiet udziałów pozostanie w rękach Greków. Produkcja będzie prowadzona w zakładzie pod Atenami i obejmie elaborację materiałów wybuchowych, produkcję trotylu, ładunków miotających oraz amunicji o wydłużonym zasięgu. Umowa obowiązuje przez 25 lat z możliwością przedłużenia. Spółki grupy Hanwha zaprezentowały na targach MADEX nowe osiągnięcia w dziedzinie morskich systemów bezzałogowych. Wśród premier znalazł się bojowy okręt bezzałogowy o długości 35 metrów, zdolny do działania autonomicznego lub zdalnego, wyposażony w systemy sztucznej inteligencji do identyfikacji, nawigacji oraz zarządzania uzbrojeniem, obejmującym lekkie rakiety, amunicję krążącą i artylerię. Ponadto przedstawiono bezzałogowiec uderzeniowy Attacker o długości 6 metrów, zdolny do samodzielnych działań rozpoznawczych i uderzeniowych w rojach, korzystający z autonomicznej nawigacji i łączności satelitarnej. Izrael ogłosił przetarg na sprzedaż używanych transporterów opancerzonych M113. Pojazdy służące w siłach obronnych Izraela od lat 70. sprzedawane są w stanie jak jest, bez gwarancji i wsparcia technicznego. Dostawa będzie możliwa po uzyskaniu zezwoleń na reeksport, zgodnie z przepisami izraelskimi i amerykańskimi, gdyż transportery te to amerykańska technologia. W lipcu odbędzie się specjalny tur inspekcyjny, umożliwiający zapoznanie się ze stanem technicznym pojazdów. Decyzja o sprzedaży wiąże się z modernizacją sił zbrojnych Izraela, które wprowadzają nowoczesne kołowe transportery Eitan. Według danych Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych Jerozolima dysponuje około 5000 M113, z czego wiele jest magazynowanych lub przekształcanych do nowych zastosowań. Projekt myśliwca Global Combat Air Program, realizowany przez Japonię, Wielką Brytanię i Włochy, stoi przed ryzykiem opóźnień. Japonia rozważa alternatywy, takie jak przedłużenie eksploatacji floty F-2 lub zakup dodatkowych F-35, z powodu trudności w uzgodnieniu koncepcji samolotu między partnerami oraz braku pełnego zaangażowania Wielkiej Brytanii i Włoch. Oficjalnie celem jest wdrożenie nowego myśliwca do roku 2035. Jednocześnie Stany Zjednoczone naciskają na Japonię, proponując sprzedaż kolejnych F-35 oraz myśliwca F-47, podczas gdy Japonia nie wykazuje większego zainteresowania nowym modelem. Ponadto USA i Izrael wyrażają niezadowolenie z roli Japonii w programie, obawiając się jej autonomii i potencjalnego udziału Arabii Saudyjskiej, której członkostwo jest obecnie blokowane przez Japonię i Włochy.
Od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku współpraca wojskowa między Kremlem a Pjongjangiem znacznie się zacieśniła. Korea Północna dostarczyła pociski artyleryjskie i rakiety do wyrzutni Grad, które są używane na froncie. W zamian Moskwa przekazała sojusznikowi zaawansowane systemy, takie jak mobilny system obrony powietrznej Pancyr oraz sprzęt do walki elektronicznej, a rosyjscy specjaliści pomagają w modernizacji północno-koreańskich systemów rakietowych. Współpraca obejmuje także obecność rosyjskich techników i doradców wojskowych w Korei Północnej. Reżim Kim Jong-una zwiększył testy rakietowe i prezentuje drony przypominające rosyjskie modele. 30 maja amerykański Departament Obrony ogłosił podpisanie aneksu do umowy z Lockheed Martin Space na dalsze finansowanie prac nad hipersonicznym systemem uzbrojenia rakietowego Conventional Prompt Strike. Wartość aneksu wynosi ponad $1 miliard, a prace mają potrwać do końca sierpnia 2028 roku. W ubiegłym roku podpisano podobny kontrakt na $570 milionów. Nowy system zostanie zainstalowany na superniszczycielach typu Zumwalt oraz na atomowych okrętach podwodnych typu Virginia.